Dzień dobry. W ramach programu i projektu Erasmus+, któremu nadałyśmy tytuł Empatia dla empatycznych, zapraszamy Was do rozmowy o tym, czym w porozumieniu bez przemocy jest koncepcja szakala. Ona nie jest taka oczywista, jednocześnie jest bardzo pomocna. To jest bardzo ważne, że w tym właśnie projekcie Empatia dla empatycznych stawiamy na to, żeby wesprzeć osoby, które na co dzień wspierają innych. To są zwykle prace, które wiążą się ze sporym obciążeniem emocjonalnym, psychicznym i jest niezwykle ważne, żeby utrzymać dobrostan i równowagę psychiczną, żeby po wysiłku odnawiać zasoby. I z taką też ideą nagrywamy ten program. Ja nazywam się Magdalena Cieślak i przedstawię się na końcu, a teraz są ze mną Elżbieta Jurzysta i Gabriela Papuzińska. I poproszę Was, dziewczyny, o to, żebyście się przedstawiły ze szczególnym akcentem na to, w jaki sposób Wy wspieracie innych. Ela. Jestem pedagogiem specjalnym, pracuję i z dziećmi, i z dorosłymi z różnymi niepełnosprawnościami, wspieram też właśnie rodziców, wspieram różne sytuacje trudne. Jestem też doradcą dla nauczycieli, więc wspieram również nauczycieli. Prowadzę mediacje, kręgi naprawcze, dialogowe, różne tego typu sytuacje trudne, w których mogę kogoś wesprzeć. Dziękuję. I Gabi? A ja pracuję z osobami dorosłymi, głównie też z młodymi dorosłymi. Indywidualnie w parach prowadzę też kręgi. Działam głównie w oparciu o porozumienie bez przemocy i o system wewnętrznej rodziny, a też IFIO, które jest rozciągnięciem systemu wewnętrznej rodziny na pracę w parach. I też prowadzę ustawienia, które mocno są osadzone w języku Sary Peyton, uzdrawiającym języku Sary Peyton. Także pracuję i indywidualnie, i z parami, i z grupami. Dziękuję bardzo. Ja jestem trenerką umiejętności osobistych i społecznych. Na co dzień pracuję z grupami biznesowymi, ale też z innymi grupami także. I jestem psychoterapeutką w podejściu Gestalt i tam głównie pracuję indywidualnie z dorosłymi i także z parami. I wiecie, jak słucham o tych naszych doświadczeniach, teraz tak znajdę taki wspólny mianownik, tak sobie myślę, że to, co właśnie mamy, każda z nas ma bardzo bogate doświadczenie we wspieraniu innych i że to jest taki chleb powszedni, z czym mierzymy się, w jaki sposób ta praca daje satysfakcję, bo daje bardzo dużo satysfakcji, ale też w jaki sposób może być obciążająca i jak ważne jest to, wiemy to z własnej praktyki każda, jak ważne jest to, żeby po właśnie wysiłku uzupełniać zasoby. To chodźmy w takim razie do tego szakala, bo z tym szakalem jest coś tutaj na rzeczy. Szakal to jest, powiedziałabym, bardziej po tej stronie, który te zasoby pochłania i tej energii nam trochę odejmuje. Ale proszę, zapoznajmy w ogóle nasze słuchaczki, naszych słuchaczy, co to za koncepcja w porozumieniu bez przemocy. Co to jest ten szakal? Powiedzcie trochę o tym. Jak w ogóle go rozumieć, bo myślę, że to jest metafora, za którą na początku trzeba rozszyfrować. Ela, chcesz zacząć? Marshall szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedni ludzie kochają, a inni nienawidzą, dlaczego z jednymi nam łatwiej się dogadać, a z innymi trudniej. I wyróżnił taki język, można powiedzieć, język życia, język nasz naturalny, który potem trenerzy w procesie edukacji przypisali do figury żyrafy. I ten język, który właśnie utrudnia komunikację, burzy relacje, język szakala. Więc tutaj natomiast Marshall sam, patrząc potem
że jest to jednak jakaś dwoistość, mówił o tym, że mamy żyrafy z problemem komunikacyjnym, tak? Że te szakale to owszem, jako skrót, ale żebyśmy nie patrzyli na szakale jako na coś złego, tylko jako na pewną trudność i proces do przejścia. Więc to jest dla mnie ważne, żeby właśnie spojrzeć na szakale jako na dar, na szansę do kontaktu. Tyle, że tam można zrobić kilka kroków więcej. Tak. Mm. Szansa do kontaktu z czym, Gabi? No właśnie, ja jak myślę o koncepcji szakala, to często posiłkuję się tą maskotką. Ta maskotka jakoś bardzo mnie dotyka i to jest ubrany w kostium, czarny kostium, bardzo groźny czarny kostium kościotrupa, mały chłopczyk albo mała dziewczynka. I ja chciałabym patrzeć właśnie w ten sposób na szakala i chciałabym zapraszać, by patrzeć na szakala w ten sposób, że ten szakal wygląda czasem na bardzo groźnego z zewnątrz i takiego stawiającego mury, a w głębi chowa się skarb. I tym skarbem jest ukryta potrzeba, która nie jest wyrażona wprost, ale to o nią chodzi. I jakby tak naprawdę z tym szakalem i z tą koncepcją szakala, to my chcemy zapraszać ludzi, żeby oni się potrafili kontaktować z czułością, z tym, co ten szakal tak naprawdę kocha i co w tak nieumiejętny sposób chce nam przekazać. Mhm. No właśnie, to mnie jakoś... Czasem szakal krzyczy, czasem szakal tupie, czasem szakal się pojawia w adoracji i ukochaniu i w tworzeniu jakichś troszeczkę baniek wyobrażeniowych na temat drugich osób, które również nie pozwalają nam się tak wprost skontaktować. Mówi: o, jaka jesteś piękna, jaka jesteś wspaniała. I przykleja różne etykiety. I te etykiety czasem nas oddzielają murem od ludzi albo od naszych własnych przeżyć, ale tak naprawdę w głębi chodzi o to serducho, które tam bije w środku, a nie o ten kostium. No bardzo mnie rozczula to, co mówisz i tak sobie myślę, że już właśnie to jest niesamowite w Porozumieniu bez przemocy, że twórca Porozumienia, Marshall Rosenberg, potrafił z takiej dosyć nieprzyjemnej sytuacji i nieprzyjemnego doświadczenia bycia oddzielonym od własnych potrzeb przez pewien rodzaj komunikacji, takiej odsuwającej od życia, tak jakby maczetą przerąbać ścieżkę w tej dżungli i zrobić z tego autostradę do tego, żeby jednak skontaktować się z własnymi potrzebami, czyli z życiem. Nie? No bo tak jak ty, Ela, wcześniej mówiłaś, to jest język życia. Żyrafa, język życia. Tu chodzi o to, żeby czuć, żeby być żywym, żeby mieć kontakt z własnymi potrzebami. I jestem, wiecie, ciekawa bardzo, bo w koncepcji Porozumienia bez przemocy rozróżniamy dwa typy szakali, szakal na zewnątrz i szakal do wewnątrz. I może na razie powiedzcie dwa słowa o tym, co to znaczy szakal na zewnątrz, szakal do wewnątrz. Ela, szakal na zewnątrz to jest... Różne oceny, osądy, które kierujemy do kogoś. Nie? Przypisujemy komuś jakąś winę, tam jest obwinianie. Także, a szakal do wewnątrz to wtedy, kiedy to jest pewien rodzaj krytyka wewnętrznego, kiedy właśnie obwiniamy siebie, nie? Za tym stoją jakieś myśli, przekonania, jakieś powinności, które właśnie powodują, że mamy obraz czegoś, nie? I tam pojawia się właśnie jakieś żądanie, żeby było jakoś. Tak. A w twojej praktyce, Ela, osoby, która wspiera innych, to mogłabyś podać przykład takiego języka szakala, taki bardzo konkretny, tak żeby nasze słuchaczki, słuchacze mogli to tak bardziej złapać? No taką etykietą może być, nie wiem, albo jesteś leniwy, albo jestem leniwa, tak? Czyli to określenie leniwa, które jest przypisane jakoś pejoratywne, tak, w naszym rozumieniu, bo tam jest jakaś myśl, powinnam albo powinieneś coś, nie, robić. I no właśnie,
takich określeń stosujemy dużo, nie? Spóźnialski, mnóstwo mamy takich różnych określeń, nie? Czyli to jest na przykład taka sytuacja, że jak z powodów, nie wiem, masz gorszy dzień, czy mam gorszy dzień, a nie przygotowałam się nie poszło mi coś podczas, nie wiem, mediacji albo sesji terapeutycznej, albo szkolenia, to mogę sobie potem taką etykietą siebie obłożyć, nie? A jestem leniwa, to dlatego, że jestem leniwa, nie? No i już czujemy, jaka energia idzie za tym doświadczeniem. I to jest właśnie taki typowy przykład języka szakala. Ja pamiętam, jak kiedyś na szkoleniu obserwowałam osoby, które zaczynaliśmy o 9:00 i oni nie siadali na swoje miejsca, tylko stali cały czas przy kawie i ciastkach. I znałam już wtedy porozumienie bez przemocy i wcześniej, gdybym nie znała porozumienia bez przemocy, to bym się złościła i myślałabym, o, pewnie nie chcą przyjść, pewnie to jest dla nich nudne i wiecie, eksportowałabym te różne szakalnagi, a potem na siebie, ojej, to pewnie będzie trudno, czy to będzie dla nich w ogóle ciekawe, nie są zainteresowani. A jak patrzyłam na nich z takiej perspektywy właśnie też mojego i ich połączenia z potrzebami, to sobie myślałam, o wow, ale oni zaspokajają potrzebę towarzystwa, bycia razem, rozmowy i cieszenia się sobą i kontaktem. I w I z ogóle, jaką fajną energią wejdziemy w to szkolenie. właśnie z kompletnie inną energią w to wyszliśmy. Nie? To jest taka praktyka, to jest taki przełącznik, kiedy znasz porozumienie bez przemocy. Gabi, chciałabym, żebyś ty też podzieliła się takim swoim doświadczeniem właśnie szakala na zewnątrz, do wewnątrz, po czym ty to poznajesz. Jakoś super mnie ten twój przykład ucieszył, bo to jest tak bardzo, kiedy zdejmiemy ten kostium z tego szakala, kiedy pomożemy mu się rozebrać, to tak pięknie możemy się połączyć z tymi potrzebami i ta energia tych potrzeb tak nas zasila, tak zupełnie nic się nie zmieniło, dokładnie ta sama sytuacja, a ja jestem w kompletnie innym miejscu. Nie? Podłączam się do jakiejś większej całości i płynę z tym. Więc to w ogóle jest niesamowita rewolucja w naszym kontaktowaniu się z życiem i w tym dostępie do potrzeb. Więc tak, jakoś rozszyfrowywanie tych szakali jest potężne dla mnie i to jest dla mnie o takim filmie, który ja sobie kręcę. Jak ja już nie mam pojemności, żeby być ciekawa, jak jest za dużo dla mnie, jak moja wewnętrzna, mój wewnętrzny koszyczek empatii jest pusty, to ja sobie kręcę film o kimś. Że to dlatego, że ona jest, no głupia ta moja klientka. No 5. raz jej powtarzam przecież, no albo rozmawiałyśmy przecież. Ona już sama do tego doszła i ciągle robi to samo. I w ogóle jak to jest? Nie zadziałało, no przecież już miał zadziałać. Przecież już się zmienił schemat, a tu znów. I po prostu ja mogę się irytować, a tak naprawdę jakaś bezsilność mnie ogarnia, jak się z tym skontaktuję. I może smutek, i może tak naprawdę jakaś ogromna potrzeba, żeby wnieść wkład w jej życie, żeby ją ponieść, żeby mieć poczucie, że ona dotknęła jakiejś lekkości i sama mieć poczucie wpływu na tą pomoc, że ta pomoc jest jakaś taka realna. To jest też jakiś kontakt z moją efektywnością, nie? Ale mój szakal może rzucać tam gromy na nią. Tak. No, że to jest jakoś z takiego miejsca. I jakoś jak sobie myślę o tym szakalu, to jest takie, okej, ja sobie kręcę film, że ona, nie? Tak. Z jakiego miejsca to wychodzi? I to jest też jakby, jak już widzę, że to jest ten szakal, to też mogę wziąć odpowiedzialność za ten mój film, który sobie kręcę. Myślę, że to jest niezwykle ważne, o czym teraz mówisz, bo Rosenberg też o tym pisze, między innymi w takim podstawowym podręczniku Porozumienie bez przemocy, język serca, że to jest jakby poprzestanie na takim szakalu. Ona jest taka, no tyle razy mówiłam, ten szakal taki na zewnątrz na kogoś, że to jest niebraniu odpowiedzialności za własne potrzeby. Nie? To jest że to jest właśnie o tym. I to, co jest też dla mnie ważne w tym, co mówiłaś, to jeszcze chciałam chwycić, to jest to, że mi na przykład jest bardzo łatwo przejść od szakali na zewnątrz do szakali do wewnątrz. Że to jest taki błysk, wiecie, nie? Taki po prostu i ja mówię tak, no jak to można tego nie rozumieć? Jak można tego nie chcieć? Jak można to kwestionować, tak? Jeżeli uczę czegoś, kogoś.
albo próbuję komuś wyjaśnić. Więc i potem bardzo szybko, aha, to może ja coś robię nie tak, to ja źle mówię, to ja źle robię, to ja nie jestem wystarczająco kompetentna, nie? I robi się z tego naprawdę bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Więc chwyca mnie to bardzo w tej koncepcji porozumienie bez przemocy, że można z tak nieprzyjemnego doświadczenia zrobić ścieżkę do potrzeb. I o tym chciałam teraz z Wami jeszcze jakoś tak bardziej wyraźnie porozmawiać. W jaki sposób Wy w swojej codziennej praktyce osoby, która wspiera innych, jak usłyszysz swojego szakala, bo tak słyszę o tym też, nie, że pierwszym krokiem jest to, żeby w ogóle sobie uświadomić, objąć to świadomością, słyszę tą myśl, słyszę, co mówię, słyszę, nie? Dać temu jakiś głos. Zresztą są takie ćwiczenia w porozumieniu bez przemocy, gdzie Rosenberg mówi, wypisuj w ogóle swoje szakale, dzienniczek sobie załóż, nie zakopuj ich pod dywan, zobacz je, nie? Spotkaj się z nimi. No, to wymaga jakiejś odwagi, ale jednak. Więc jak już usłyszysz tego swojego szakala, to co robisz? Jakie są sposoby, żeby sobie z tym szakalem poradzić? Jakie są Wasze doświadczenia i najlepsze praktyki? Gabi, zaproszę Ciebie teraz, żebyś pierwsza powiedziała. No to mi się wydaje, że to pierwszy krok to jest w ogóle zauważyć. Zauważyć, że ja nie jestem w kontakcie teraz. To jest pierwsza rzecz. To jest w ogóle takie, czy ja wiem, jak moje ciało reaguje, kiedy się pojawia szakal? Czy ja wiem, co się we mnie dzieje? Czy ja mogę stąd wziąć jakiś sygnał, bo ciało mówi pierwsze, ciało nie kłamie, ono gdzieś mi się spina, gdzieś mi się robi gorąco, gdzieś mi się może zrobić, mogę poczuć obrzydzenie, mogę poczuć jakiś wstręt, albo mogę poczuć złość, różne rzeczy się pojawiają, nie? Że to jest w ogóle takie w ciele w ogóle całe osadzone. Tak. I te myśli się w ogóle jakoś razem są z tym sklejone wszystkim. Więc teraz to jest trochę tak, jakbym z jakimś takim kłębowiskiem nici miała kontakt i chciałabym to rozpleść. Chciałabym zobaczyć, aha, tu jest ta emocja, aha, tu jest ten film, a tu jest ta potrzeba. Okej. Nie? Więc pierwsze dla mnie to jest w ogóle zatrzymać się, wziąć oddech i zobaczyć, co mi się myśli. Co mi się w ogóle myśli? Gdzie ja jestem? I też słyszę, co Ci się czuje. I co mi się czuje? Tak, tak, tak. Co A mi się czuje? Ale ja mówię, że to ciało jest jakimś radarem, że w ogóle ciało może mi zwrócić uwagę na to, że ja chcę się zatrzymać. Tak. Nie? Mhm. Że mój oddech ma inny rytm. Mhm. Czyli to jest też, czyli Ty mówisz też, że po czym możemy poznać, że pojawia się szakal? Po reakcjach z ciała. Reakcja z ciała, tak. Nie boli głowa, że mi się spina brzuch, że duszę się jakoś, że Mi się napięcie gorzej oddycha. gardle, nie? Tak, że mam oddech spłycony, szybki, że to są takie sygnały, po których mogę. To jest pierwsza poznaję w ogóle, zatrzymuję się przy tym i to już jest jakiś rodzaj otoczenia takiego empatią tego, że w ogóle okej, jesteś, nie? Jesteś szakalu, oto jesteś, nie? I też jakoś bardzo chcę powiedzieć, że te szakale czasem są zachwytami. Że często właśnie jakby mówimy o tych szakalach negatywnych, ale też szakale pozytywne są pułapką, dlatego że mówienie, jakby te zachwyty, jakby wrzucanie kogoś w taką złotą klatkę też jest klatką, nie? Więc Tak. to jest jakoś... Tak. Ela, a Ty po czym poznajesz, że szakal oto jest? Jeśli go słyszę, tak, jakoś słyszę, to go witam. Po prostu mam radość, że przyszedł. I to jest chyba coś, co właśnie polubiłam szakale. Byle przychodziły pojedynczo. Właśnie witam, im szybciej, im pojedynczo, tym dla mnie łatwiej, bo jak niestety przyjdzie stado, to potem można już utonąć. Ale właśnie jak wyłapuję pierwszego szakala, to już jest jakiś taki radość u mnie
i jest co robić. Coś się dzieje, tu można gdzieś dociekać, nie? Okej, no to usłyszmy tego szakala, nie? On jest jak pies, który pilnuje czegoś, nie? I teraz coś się tam zadziało, przychodzi i szczeka, wyje, nie? I ja mogę go właśnie, ciekawe, co mi przynosisz, bardzo ważną wiadomość, ja to przyjmę i usłyszę, nie? Czyli właśnie jak ja mogę tam się na chwilę zatrzymać i zobaczyć, że tam jest jakieś może być trudne uczucie, bo potrzeba jest niezaspokojona, nie? Czyli jakiś może być dyskomfort, nie? Bo chciałabym komfortu. Niektóre uczucia właśnie bardzo ładnie nam pokazują, dokładnie jaka jest potrzeba, nie? Czasem to jest właśnie zmęczenie, bo potrzebuję odpoczynku, nie? Więc Mhm. jakby usłyszenie tego, i to jest coś takiego, że kiedy jestem w takiej rozmowie, to trochę jakby wycofuję siebie, jestem Mhm. tylko uszami, jestem sercem i patrzę na serce tego drugiego człowieka, więc de facto trochę jakby nie słucham słów, które płyną, tylko właśnie te różne słowa, od razu słyszę tam uczucia i potrzeby, nie? To jest takie słuchanie uszami żyrafy. I że te szakale, które mogą gdzieś tam popłynąć, mi nie przeszkadzają. Po prostu one są częścią życia, częścią wypowiedzi, każdy gdzieś je będzie tam miał. To, co jest dla jednego szakalem, nie jest dla drugiego szakalem, nie? Każdy może mieć te inne tutaj. W każdym razie to słyszenie serca człowieka, tam tych uczuć i potrzeb, to jest dla mnie jakoś takie niesamowite. To jest dla mnie takie bycie przy życiu i Mhm. słuchanie, jak to życie może się objawiać, Tak, niezależnie od słów, którymi to popłynie. tak. W ogóle jak to mówisz, to przypominam sobie taką sytuację z warsztatów, które prowadziłam, kiedy jeden pan podał przykład szakala taki. Moja dziewczyna wchodzi do domu, otwiera lodówkę i mówi: nie ma cebuli. I inne osoby, ale jakby o co chodzi, nie? A tam się od tego zaczęła wielka awantura, bo on to usłyszał jako krytykę tego, że jest leniwy, że jest niedobrym partnerem, niewystarczająco troskliwym, nie spełnia różnych jej oczekiwań, nie? Więc nawet takie zdanie, jak nie ma cebuli, może być dla kogoś szakalem. To też taki wniosek z tego dla mnie płynie, że naprawdę warto, żeby każdy z nas słuchał i identyfikował swoje szakale, nie? Bo to jest bardzo, bardzo indywidualne, więc jakby sedno nie tkwi w tym, żeby jakie to są słowa, w ogóle podać jakieś wzory, tylko w tym, żeby nauczyć się słuchać i nie bać. Czasami to jest trudne, i wiecie, jakoś jestem jeszcze przy tym, żeby powiedzieć 2 słowa o tym tak bardziej konkretnie, co robisz, kiedy słyszysz tego szakala? Bo ja mam takie doświadczenie, że kiedy tak sobie podowalam tymi szakalami, jestem jeszcze zmęczona, 2 dni prowadziłam warsztat albo 5 sesji terapeutycznych, wiecie, i tam coś nie poszło i sobie myślę: kurde, nie nadaję się do tego zawodu, nie, no kiszka, no nigdy tego nie i tak dalej, te wszystkie moje szakale. I wtedy trudno mi jest sobie z tym samej poradzić, nie? Jakby nie chcę tego, chcę, żeby już było czasami chcę się od tego odciąć, ale odcięcie się nic nie zmienia, bo kiedy się ta sytuacja powtórzy, to cała ta akcja się powtarza. Więc co wy wtedy robicie konkretnie, nie? Co robicie? Jak sobie radzicie z tym? Czy sięgacie po kogoś? Czy piszecie? Czy coś, co robicie? Czyli ja się jakoś zastanawiam, co to jest, co ten szakal tak bardzo kocha, że on tak bardzo nalega na taki, a nie inny film. Im bardziej to jest intensywne, to tym bardziej jakoś sprawdzam, okej, to na czym mu tak bardzo zależy, nie? Do czego tam jest miłość? Czyli jakoś odwracam przenicowuję, nie? Tą kieszeń wywracam na drugą stronę i tak staram się pytać.
Czyli pytam o miłość, pytam do czego to dąży, kiedy to ucieka od czegoś. No dobra, Jak Gabi, ale sobie, no, to robisz to w taki sposób, że na przykład jak jesteś po takim, coś tam nie poszło i pojawia się język szakala, no tak, no to siadasz? znowu się nie przygotowałaś, znowu nie zrobiłaś tego tak, jak chciałaś zrobić i patrz, zapomniałaś 2 punktów, które tak, nie? No i Tak, masz, no spieprzyłaś to, no przepraszam, jasne. I co? nie? I teraz, I teraz mam takiego szakala, no mhm. i słucham tego szakala Ale siadasz, i robisz sobie kawę, czy idziesz na spacer, czy bierzesz długopis i to zapisujesz? Jak to, żeby to wiesz, bo to nie jest trudne wtedy, bo myśli nam wtedy uciekają, chcemy raczej iść na lody albo serial włączyć i lampkę wina do tego wypić. A jak to zrobić, żeby jednak przytrzymać swoją uwagę przy szakalu wtedy? wiesz co, to jest bardzo różnie, bo to zależy od tego, czy ja właśnie jestem w świętowaniu, że skończył się warsztat, czy też nie. Natomiast jeżeli rzeczywiście to jest taki moment, że zaraz mi to ucieknie, to lubię sobie to zapisać, Mhm. po to, żeby do tego wrócić. Masz jakieś Ale dzienniczek, gdzie masz, tutaj szakale myśli Gabi Papuzińskiej i tam masz po prostu, zapisujesz sobie. akurat na ten najbliższy rok sobie kupiłam oddzielny kalendarz, ale i to jest mój kalendarz przemyśleń i właśnie różnych takich prac wewnętrznych. Natomiast w ogóle to w kalendarzu na końcu mam różne notatki i po prostu sobie tam notatki, bo to wystarczy 3 zdania zapisać i ja już będę wiedziała, do czego mam wrócić. Bo to jest jak hasło, jak ja to zobaczę, to od razu mi się otwiera. Nie? Mhm. Więc to nie jest dużo, to właśnie chodzi o to, żeby to było szybkie, łatwe i do zrobienia, nie? Ale można sobie przysłowiowy supełek zawiązać na No. małej wstążeczce, którą mamy na ręce, czy na czym No dobra, innym, i już nie? masz to zapisane. I co teraz? Jak od tego miejsca, kiedy masz zapisane, jestem niewystarczająco dobra albo zawiodłam, jak od tego, jaka jest ścieżka do języka życia, tak żeby poczuć kontakt z potrzebami? Jak to Mhm. zrobić? Nie? Mhm. No to znowu to jest, wiesz, o tym momencie zatrzymania się i czy ja siedzę na swoim fotelu, czy ja idę do parku, no to zastanawiam się, okej, to jak ja sobie to wypowiadam, to co ja czuję w ciele i sprawdzam znowu, co mi się spina, po czym kieruję moją uwagę w to miejsce, które się spina, Mhm. sprawdzam jeszcze raz, jak brzmią te słowa. Mhm. I staram się z czułością zwrócić się do tego, tak jakbym rozmawiała z moim szakalem. Mówię, okej, to na czym ci tak bardzo zależy, kiedy to mówisz? Nie? Mhm. Co ty tak bardzo kochasz, że ty mówisz właśnie to? Mhm. I co Co odkrywasz? ty chcesz? No właśnie, i wtedy mogę odkryć to, co jest z tyłu, nie? Jak ten szakal przykładowy, który mówi mi, no właśnie, nie przygotowałaś się, nie? No to on jest i o byciu słownym, dotrzymywaniu, nie? Danego słowa dla siebie, jakimś takim, że można na mnie polegać, że ja chcę, żeby to jakby o zaufaniu, nie? To jest też o właśnie wnoszeniu wkładu, o tym, że ja chciałabym dobrze, e, ale też o jakimś wyrażaniu siebie, że ja coś zrobiłam, przygotowałam i chciałabym, żeby to wszystko właśnie zostało zobaczone, nie? Że przygotowałam, ale nie wzięłam, nie zabrałam. Więc tam akurat w tym przykładzie może być dużo różnych potrzeb, z którymi mnie ten szakal chce skontaktować, który mnie do środka, nie? Który mi Okej. dowala. To, Okej. tak to To jest most do potrzeb, nie? To jest To jest most, most do potrzeb, tak. To jest znowu to rozbieranie tego, e, tak. tego Ludka. dziecka ubranego w Dlaczego? ten kostium czarnego tutaj kościotrupa, który strasznie straszy, a w środku jest Tak. robiącym groźną minę małym chłopcem, Tak. dziewczynką, nie wiemy. Elu, ja wiem, że w Porozumieniu bez przemocy jest też tak, że pewną strategią radzenia sobie z tymi odwiedzinami szakala jest pójście do drugiej osoby. Czy ty to robisz? Czy jak to działa dla ciebie? O co chodzi w tym, bo ty, Gabi, powiedziałaś o tym, że można to zrobić dla siebie, ze sobą.
A czasami angażujemy w to inne osoby i chciałabym, Ela, żebyś ty powiedziała o tym kilka słów, o co tu chodzi w tym, po co to. Tak, czasem bywa tak, że może być nam trudno z tym filmem, który tam się gdzieś w głowie odpalił. I jeśli nie poradzę sobie sama, to warto pójść do drugiej osoby. Mamy po to właśnie dwójki empatyczne, żeby ktoś nam tworzył przestrzeń, bezpieczną przestrzeń, gdzie te wszystkie szakale mogę wypuścić i w tej przestrzeni mogę je pooglądać. Możemy je pooglądać razem, nie? Więc wtedy z ciekawością, tak, ocieplając to, możemy tam razem szukać. No i ewentualnie można iść również właśnie na sesję do jakiegoś trenera, tak, który zna, ma więcej narzędzi z porozumienia, któremu może będzie łatwiej niż takiej parze z dwójki empatycznej, nie? Też właśnie dać tą przestrzeń, zobaczyć i to pooglądać, znaleźć te potrzeby, dojść do tych potrzeb, do mocy, z jaką ten szakal przyszedł, nie? Bo on tam przychodzi z jakąś mocą, on chce mi dać tą moc, tylko czy ja ją będę potrafiła wyłowić. Ja to mówię, że to są perły, które są zakopane na przykład w stercie liści jesiennych, nie? I teraz ja tą perłę mogę znaleźć, nie? Odrzucając te liście. Więc właśnie, czy jestem w stanie zrobić to sama, czy potrafię już ten proces przechodzić, czy potrzebuję do tego jakiegoś wsparcia drugiej osoby. I nasz mózg bardzo lubi towarzyszenie drugich osób, nie? To naprawdę tam się więcej otwiera, więcej można zobaczyć, to jest nowa perspektywa. Czasem ta osoba poda potrzebę, o której ja bym absolutnie nie pomyślała i raptem, jest jakiś błysk, nie? I znajduje się tą moc. Więc zapraszam do tego, żeby szukać wspólnie. To nam bardzo reguluje mózg. Jeśli właśnie mamy towarzysza, przy którym możemy być z naszą autentycznością, nie? I który przyjmie te wszystkie szakale i powie: okej, to jest życie, nie? Tak się właśnie przejawia życie i możemy właśnie popłynąć z tym życiem, nie? Więc tak. A jeszcze bym chciała powiedzieć o moim takim sposobie. Bo właśnie w procesie certyfikacji tak pisałam dziennik szakali i tak dalej. Natomiast teraz po pierwsze to jest coś takiego, że wiecie, są dwa momenty, kiedy ja tą decyzję jakąś podjęłam i tam jest jakiś decydent, który coś zrobił i potem przychodzi ten krytyk w postaci właśnie szakala, który tam mówi: a to było właśnie jakoś kiepsko, nie? I Czyli ja widzę oba te momenty i tego decydenta, który chciał zadbać o jakieś potrzeby, i tego krytyka, który też przychodzi i prosi o jakieś potrzeby, nie? I teraz ja mogę powiedzieć: okej, super, świetnie, dziękuję, nie? Ty mój szakalu, że przynosisz mi jeszcze taką wartość, nie? Tu zadbałam o to i chcę, żebym jeszcze zadbała o to. Cudownie, nie? Cudownie, że mogę z tego wziąć naukę i to, co ja teraz robię, to piszę to w formie dziennika wdzięczności wieczorem, nie? Jestem z życzliwością dla siebie, z łagodnością, z taką świadomością, że ciągle się uczę, że to jest po prostu przypływ życia, że tak może być, że wcale nie wymagam od siebie żadnej doskonałości, nie? Że to jest w jakimś takim połączeniu z moją autentycznością, nie? I właśnie potrafię podziękować za jakiś moment trudniejszy tego dnia, ponieważ on mi daje rozwój, on mi daje spojrzenie na coś dalej, nie? Jak mogę kochać jeszcze bardziej, nie? Nawet tam, gdzie jest właśnie trudno, nie? Gdzie mam moich mistrzów, którzy mi stawiają jakieś wyzwania, nie? Więc dla mnie to jest o tym, że porozumienie bez przemocy nie zdejmuje, nie wiem, nie usuwa burzy z mojego życia, nie? Tylko ja wiem, jak ja mogę teraz się, wiecie, ubrać, jak ja mogę wziąć parasol, jak ja mogę kogoś zaprosić pod ten parasol i iść razem tańczyć w deszczu, nie? Tak, to ciekawe to, co mówisz, że tak można też podejść wdzięcznością, prawda? Czyli gdzieś właśnie swoje zasoby i takie pozytywne patrzenie na rzeczywistość systematycznie budując, że to już daje
taki dużą część odporności psychicznej i że jak później w jakiejś sytuacji ten szakal nadchodzi i zaczyna tam po szakalemu ujadać, no to jesteśmy wtedy dużo bardziej zbudowani na przyjęcie tego, nie? Już mamy właśnie większą odporność. Też jeszcze chcę cię zapytać o jedną rzecz bardzo, bo powiedziałaś o tym, że jak się pojawia szakal, to jest taka informacja, że jeszcze potrzebuje o to zadbać. I wiesz, ja jestem taka po prostu do bólu praktyczna i sobie tak myślę, no tak, jeśli ja na przykład przygotowuję się mam przed sobą poprowadzenie warsztatu i przygotowałam się, ale jeszcze myślałam sobie, ale jeszcze mogę coś doczytać, albo posłuchać jakiegoś podcastu, albo jeszcze z kimś coś skonsultować, ale po całym dniu już mi się tak nie chce, obowiązki różne, rodzinne, zawodowe, wszystkie. I zamiast robić jeszcze 3 slajdy albo coś przeczytać, włączam sobie serial, albo idę na spacer, albo dzwonię do kogoś bliskiego, tak sobie pogadać, nie? I następnego dnia na tym warsztacie akurat tego slajdu mi brakuje. I pojawia się szakal. No widzisz, zamiast oglądać to, czy gadać z nią sobie o tak wiadomo o czym, to mogłaś jednak zrobić te slajdy. Nie? Mhm. To o czym to ci przypomina? To jak mówisz, no bo jak wiesz, jakby pierwsze, no to wiem, no to chcę być przygotowana, chcę być kompetentna, a ten To jest drugi, o momentach decyzji, nie? Że kiedy byłaś zmęczona i wybrałaś porozmawiać, obejrzeć film, nie? To tam jest jeden moment decyzji, nie? I ja jestem wtedy z uszanowaniem tego momentu decyzji, nie? Tak, wybrałam tak, nie? Tak, bo wtedy ta potrzeba odpoczynku była dla mnie ważna, nie? Jestem z uszanowaniem życia płynącego, nie? E, I kiedy widzę, nie wiem, na zajęciach, że może przydałby się jeszcze jeden slajd, nie? Który by coś pokazywał, to mogę w sobie, nie? Tego szakala ja go ewentualnie od razu przyjmuję z łagodnością. Och, dobra, no to poproszę siebie, żeby następnym razem albo po dzisiejszym warsztacie dorobić ten slajd, nie? Może następnym razem się przyda, nie? Ale jak tego slajdu nie mam, to też dla mnie jest okej. Ten warsztat się odbędzie bez tego slajdu. Ja to mogę wytłumaczyć, pokazać. Mm, Nie mam tam takiego, wiecie, jakiegoś ciśnienia, że to musi być jakoś tam super doskonale, nie? To jest najlepiej, jak jestem w stanie w tym momencie dać, nie? I naprawdę warto przed warsztatem zadbać o wypoczynek i iść na ten warsztat właśnie z energią takiej ciekawości i życzliwości i do siebie, i do innych. W ogóle z ciekawością, co będzie, nie? To jest dla mnie, jak się spotkam z ludźmi, co będę mogła wnieść dla nich, co oni wniosą dla mnie, bo to jest spotkanie. Ja również się uczę od ludzi, nie? Z tych różnych sytuacji. Więc to jest dla mnie o takim przepływie, i mogę najwyżej powiedzieć: „Okej, to na następne spotkanie przygotuję państwu to, albo jeszcze chciałabym dać jeszcze wam taką i taką informację, zamieszczę ją na mojej stronie, nie? Pobierzcie. Ja jestem w stanie to uzupełnić innymi strategiami", nie? Tak. To mnie jakoś wiedzie do tego, co ty, Gabi, mówiłaś, że to jest coś takiego, że też może czasami bardzo chcemy i sprawia nam jakiś rodzaj takiej przyjemności usłyszenie w własnej głowie takiego głosu: no, jesteś doskonała, wszystko zrobiłaś perfekcyjnie. Czasami koszty są ogromne. To też mi przypomina, że ostatnio właśnie gdzieś mój decydent podjął taką decyzję przed pójściem na sesje terapeutyczne z klientami, że właśnie nie przeczytam jeszcze jednego artykułu, tylko pójdę spać. Bo ważniejsze jest, żebym była tam przytomna i w kontakcie i widziała te osoby i siebie, niż totalnie, wiecie, oczy na zapałki. I tak nie będę pamiętała tego, nie? Bo poziom zmęczenia będzie tak duży, więc to jest też o nauce dla mnie jakoś bardzo i też o bardzo pozytywnym doświadczeniu wynikającym z tego, co zrobiłam, że naprawdę miałam dużo przyjemności i przytomności do bycia z drugą osobą, a nie wiedzy, no bo te szakale też nas czasami krytykują tak jakby zanim coś się jeszcze wydarzy, nie? Nie możesz Też pójść, bywają takie.
bez Jeszcze znajomości. chciałabym dodać zupełnie inny wątek, jeżeli to jest ok, bo tak cały czas siedzę z tym, od kiedy ty, Ela, powiedziałaś o tej perle i o tym kontaktowaniu się z potrzebami. I tak przyszło mi do głowy, że perła to jest coś, co się w małży wytwarza, kiedy tam wejdzie ziarnko piasku i ta małża się broni przed nią. To jest jakiś wynik jakiegoś bólu. I jakoś nie wspomniałyśmy jeszcze o tym, że niektóre niespełnione potrzeby albo to, czegoś nam się nie udało zrobić, warto opłakać. I że jakoś bardzo mi ten dziennik wdzięczności, o którym mówiłaś, jakoś też jest mi bliski i ważny i cenny. I równocześnie jakoś obejmowanie tych niespełnionych potrzeb jest też jakoś dla mnie bardzo ważne. Nie, że szakale też i o tym są, że łączymy się ze smutkiem, łączymy się z naszą niemocą, z naszą bezradnością, z czymś, co nas przekracza, przytłacza i że uznanie tego też jest ważne w tym procesie łączenia się ze sobą. I że to nie zawsze jest takie łatwe i różowe, nie? Jakoś też E, chcę o tym powiedzieć. poro- I że mimo tego, albo właśnie dzięki temu możemy się skontaktować z potrzebami, które są po życiu, nie? I że to jest otwarcie się na ból. Dzięki, że to dodałaś. To wydaje mi się niezwykle ważne i też bardzo łączy się z takim pomysłem, jaki mam na podsumowanie tej naszej rozmowy, ale widziałam, Ela, że jeszcze chciałabyś coś powiedzieć, więc dam Ci głos, a potem będziemy powoli zmierzać do zakończenia tej rozmowy. Proszę, Ela. Tak, bo dla mnie porozumienie bez przemocy nie jest o tym, żeby zaspokajać potrzeby, No tylko właśnie. żeby tymi potrzebami żyć i że to jest absolutnie okej, że jakaś potrzeba będzie zaspokojona moją ulubioną strategią, a jakaś potrzeba nie będzie zaspokojona, bo akurat ta strategia ulubiona nie jest dostępna, więc jak tam mogę zobaczyć inne strategie, które zaspokoją mi w takim procencie albo w innym procencie, nie? I że okej, to jest, że też niektóre moje ulubione strategie nie zadzieją się w życiu. I ja mogę wciąż trzymać tą potrzebę Tak, niespełnioną, tak, nie? Bo ona tak. może być, jakby być w spektrum mojej uwagi. I to Albo jest też nawet w spektrum naszej uwagi, jeżeli jest kilka jest osób, dostępne. które trzyma jakiś projekt, nie? I samo to zobaczenie piękna tej potrzeby, nie? Połączenie się z tym pięknem, że przez tą potrzebę przepływa życie, nie? Że to jest objaw życia, to jest, nie? To już mnie syci, nie? Że to jest o jakimś byciu w przepływie. Tak, właśnie. I wiecie, ja jestem teraz, jak rozmawiamy już jakiś czas i mam takie poczucie, że nie tylko w mojej głowie pączkują wątki i ja naprawdę mogłabym z wami tak jeszcze długo tutaj rozmawiać i być może coś sobie jeszcze zaaranżujemy i też podzielimy się tym z naszymi słuchaczami i słuchaczkami, bo temat, jak widać, jest bardzo szeroki i głęboki i tak, gdzieś tam będę opłakiwać ileś zaspokojonych potrzeb, to chcę przeczytać na koniec wiersz, Mhm. który jakoś dla mnie bardzo, bardzo oddaje to, o czym mówiłyśmy, że to nie jest radzenie sobie z szakalem, to nie jest dążenie do żadnego ideału, to jest bycie w kontakcie z potrzebami, ale też bardzo to, co Gabi mówiłaś teraz w ostatniej sekwencji, o pozwoleniu i zaproszeniu sobie na przeżywanie wszystkich uczuć, że czasami potrzeby są niezaspokojone i to jest smutek, i to jest cierpienie, i to jest ból, i to jest też o tym, też o uczuciach bardzo. Wiersz Jeszcze zanim przeczytasz, chciałam jeszcze wrócić do pierwszej metafory, jaką wniosłaś, czyli o marszalu, który wyrąbał maczetą przez dżunglę tą autostradę. I jakoś chcę pamiętać o tym, że to nie jest o wyrąbanej autostradzie, tylko to jest o tym, że ta dżungla cały czas zarasta. I że to jest naturalny proces życia. tak, Że tak długo jak toczy się życie, tak długo autostrada będzie zarastała i tak długo z tą maczetą będziemy po niej chodzić. I że to tak, jest o chodzeniu z maczetą i o tym wysiłku, który nie tak, wkładamy w to chodzenie z maczetą,
Tak. I o tym, I że my możemy znaleźć przyjemność w tym chodzeniu z maczetą w ogóle, paradoksalnie. tak. I w Bo ogóle wziąć ten koszt chodzenia z maczetą jako część procesu. tak, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby doprecyzować, że ta maczeta to dla mnie właśnie symbolizuje wysiłek, pracę taką, nie? Że Mhm. idę i kolejny raz podejmuję ten wysiłek, żeby nie zniechęcam się, tylko się spotykam, no i to tak będzie. I Więc tak słuchajcie, naprawdę wolałabym, żeby to były grabki ogrodniczego, niż żeby to była maczeta. Ja tam czasami wydeptuję nowe ścieżki po prostu można i deptać, one się poszerzają. Tak. każdy jakąś ma swoją metaforę i też myślę, że fajnie, żeby każda swoją metaforę miał, no bo wiadomo, że nasze własne metafory są najfajniejsze i najlepiej nam służą, w każdym razie w przedzieraniu się przez dżunglę. Więc ja też dla tych, którzy lubią poezję i którym służy poezja, mi bardzo służy, spróbuję się za bardzo nie wzruszyć czytając, bo jak czytam takie dla mnie ważne wiersze, to się wzruszam. To jest dla mnie też jakiś rodzaj dostępu do siebie, nie? Poezja, to coś takiego bardzo poruszającego. To jest wiersz, który napisała Pema Chodron, nie ma tytułu i brzmi tak. Prawda jest taka, że rzeczy nie rozwiązują się naprawdę. Układają się i rozpadają się, znów się układają i znów się rozpadają. To tak po prostu jest. Uzdrowienie przychodzi, gdy pozwolisz, by było miejsce na to wszystko, co się wydarza. Miejsce na smutek, na ulgę, na nieszczęście, na radość. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za dzisiejszą rozmowę. Ja osobiście nie spodziewałam się, że aż tyle sobie z niej wezmę. Kończę w dużym poruszeniu. No i do zobaczenia i do usłyszenia w następnej. Dziękuję Ela, dziękuję Gabi. Ja również dziękuję bardzo. To było wzbogacające i mam dużo radości, że tak mogłyśmy ze sobą rozmawiać. Dziękuję za zaproszenie. Tak, dziękujemy też Magda za ten wspólny czas, za wspólnotę, za przepływ, za kontakt. Dziękuję bardzo. Dzięki.